Cześć, z tej strony Eryk Hasiński. Zapraszam na prezentację kolejnego serwera, ale tym razem będzie to model trochę nietypowy. Dzisiaj na stole mamy Della PowerEdge R740XD2. Serwer 2U zaprojektowany przede wszystkim o bardzo dużej liczbie dysków 3,5 calowych. I jak zwykle omówimy to, w jakich wersjach dyskowych występuje, jakie ma możliwości konfiguracji sprzętowej, do czego się nadaje i podzielimy się kilkoma przemyśleniami na jego temat. Zapraszam. Jak duży jest to serwer? 740XD2 to model 2U, przeznaczony do szaferek 19 cali. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły, klasyczny dwujunotowy Dell, ale jego konstrukcja wewnętrzna jest mocno podporządkowana dyskom. Jeśli chodzi o długość, jest to jeden z najdłuższych serwerów Della, więc przed zakupem warto upewnić się, że nasza szafa ma odpowiednią głębokość oraz miejsce na kablowanie z tyłu. W zależności od konfiguracji, długość obudowy wynosi około 85-6 cm, więc nie jest to krótka maszyna do płytkich szaf. Waga zależy mocno od wersji dyskowej i obsady dysków. Sam serwer bez pełnego kompletu nośników waży wyraźnie mniej, ale po obsadzeniu 20 kilkoma deskami 3,5 cala robi się z niego ciężki na 30-40 kg kawał sprzętu. Przy montażu w szafie zdecydowanie warto zaangażować dwie osoby. Przejdźmy do przodu serwera. Tutaj od razu widać, że mamy do czynienia z nietypową konstrukcją. Mamy nigdzie indziej nie występujące zatrzaski, których odbezpieczenie ujawnia unikatową konstrukcję serwera. Sprzęt ma wysuwaną tackę na dyski. To, co na wstępie wydaje się tylko 12 slotami na 3,5 cala, po odbezpieczeniu ukazuje drugie tyle miejsca. Mamy też standardowe elementy, czyli włącznik, USB, micro USB do iDraka i uszy do montażu szyny. I tak samo jak w innych Dellach tej generacji, możemy wyposażyć go w maskownicę odcinającą dostęp do tych dysków. R740XD2 występuje w jednej wersji, jeśli chodzi o dyski z przodu, czyli wspomniane 24 razy 3,5 cala. Opcjonalnie jednak możemy, jeśli byłoby nam mało, dołożyć klatkę na dodatkowe dwa dyski 3,5 cala z tyłu, osiągając w ten sposób nigdzie niespotykaną gęstość 26 dysków 3,5 cala. Jakie dyski możemy włożyć do tego serwera? Zacznijmy od oczywistych, 3,5 calowych. To zdecydowanie najważniejszy scenariusz dla tego modelu. Obsługuje HDD SAS, jak i SATA, czyli popularne WD-REDy, Seagate Iron Wolfy, czy korporacyjne Seagate Exos i WD Ultrastary działają w nim bez problemu. 2,5 calowe SSD zamontujemy wykorzystując adapter 3,5 na 2,5 cala i tutaj podobnie działają dyski SAS i SATA. W praktyce bardzo dobrze pasuje do zastosowań, gdzie najważniejsza jest pojemność, a niekoniecznie maksymalna liczba IOPSów, czyli archiwa, backupy, monitoring, dyski sieciowe, duże repozytoria danych albo rozwiązania typu TrueNAS, ZFS na Proxmoxie, CEF czy inny Software Defined Storage. Jeśli chodzi o kontrolery, to mamy trzy opcje. Z myślą o ZFS-ie możemy sięgnąć po HBA330, czyli kontroler stricte pod ZFS-a, do TrueNAS-a i tak dalej. Albo jeśli wolimy klasycznego RAID-a, to możemy skorzystać z H330, czyli tego samego chipsetu, ale z wsparciem do RAID-a 0.1.5, albo H730P, który ma podtrzymanie bateryjne, gigabyte cache i wsparcie do RAID-ów 0, 1.5, 10, 50 i 60. W przypadku R740XD2 wybór kontrolera sprowadza się do pytania, czy chcemy klasycznego RAID-a sprzętowego, czy ZFS albo inne rozwiązanie Software Defined Storage. Jeśli klasyczny RAID, bierzemy H730. Jeśli ZFS, zdecydowanie H330 albo HBA330. W serwerze chłodzenie jest bardzo ważnym tematem, bo w tej obudowie mamy upakowaną naprawdę dużą liczbę dysków. Serwer ten pracuje z 6 wentylatorami i są redundantne, czyli w przypadku awarii jednego serwer nie stanie, ale nie są hot swapowe, czyli do serwisu musimy wysłać maszynę. Radiatory z kolei nie żałują miedzi i pod aluminiowymi żeberkami mamy podstawkę miedzianą i heatpipe'y. Jeśli chodzi o procesory, mamy miejsce na dwa Xeony Scalable. Obsługuje generację pierwszą i drugą, ale z haczykiem, bo ten model wspiera jedynie procesory do 140 W TDP. Wciąż możemy złożyć bardzo wydajną maszynę z dużą ilością rdzeni i wysokim taktowaniem, korzystając na przykład z 8-rdzeniowych Goldów 6234 albo bardzo dużo rdzeni uzyskać wybierając Goldy 6152, ale nie zamontujemy już topowych Platinumów. W praktyce możemy więc budować konfigurację od prostszej z jednym procesorem i nastawieniem głównie na storage, aż po dwuprocesorową maszynę z większą ilością rdzeni, która poza samym trzymaniem danych będzie też wykonywać dodatkowe zadania. Nie jest to jednak model typowo obliczeniowy. To nie jest serwer, który bym wybrał w pierwszej kolejności pod maksymalną wydajność CPU albo GPU. Jego największą zaletą jest to, że możemy połączyć dwuprocesorową platformę z ogromną ilością dysków 3,5 calowych. Na płycie mamy 16 slotów na pamięci RAM DDR4. I obsługuje, tak jak zwykle, ECC RDIMM i LRDIMMy, ale ich nie mieszamy. Wybieramy jedne albo drugie i maksymalnie obsłuży nam do terabajta takich pamięci. W środku spotkamy najczęściej kości 2400, 266 albo 2933 MHz, przy czym końcowa prędkość będzie zależna od procesora. Niektóre wspierają wyższe częstotliwości, inne nieco
niższe. Uparcie zalecamy obsadzać go przynajmniej 2 kośćmi, ale szczerze powiedziawszy najlepiej 4, 8 wzwyż. RAM przy ZFS-ie ma wysokie znaczenie, bo używany jest do cache'u, więc nie żałujmy, jeśli pod tym kątem składamy serwer. W skrócie do małych wdrożeń tego RAMu nie potrzebujemy super dużo. TrueNAS czy ZFS poradzi sobie nawet z 64 GB, ale jeśli tam ma być jeszcze wirtualizacja, jakiś CEF, coraz więcej rzeczy, to tego RAMu pewnie będziemy potrzebować znacznie więcej. Na płycie mamy, podobnie jak w pozostałych Dellach 14 generacji, miejsce na moduł TPM. W praktyce najczęściej chcemy mieć moduł TPM 2.0, szczególnie jeśli chcemy korzystać z szyfrowania BitLockera na Windowsie Server 2022 czy 2025. W tym serwerze rizery są trochę bardziej ograniczone niż w zwykłym R740 czy R740 XD, bo bardzo dużo miejsca w obudowie zajmuje część dyskowa. Mimo tego Dell przewidział możliwość rozbudowy PCI. W podstawie mamy 3 sloty PCI na niskim śledziu, ale dodając odpowiednie rizery możemy mieć jeszcze 2 sloty, jeden na wysokim, drugi na niskim śledziu. Wszystkie są PCI 3.0. Trzeba jednak pamiętać, że to nie jest model nastawiony na bardzo dużą liczbę kart rozszerzeń czy duże GPU. To jest przede wszystkim serwer do przechowywania danych, a PCI ma nam pomóc na przykład w dołożeniu sieciówki czy kontrolera Fiber Channel do połączenia z macierzą. Jeśli ktoś potrzebuje dużo kart GPU, to raczej sugeruję bardziej uniwersalną platformę jak zwykłe R740 XD czy nawet zwykłe R740. Natomiast jeśli najważniejsze są dla Was dyski 3,5 cala i ich duża wydajność, duża ilość, to ten serwer wygrywa. Jeśli chodzi o wykorzystanie kart PCI, to jak wspomniałem, tych opcji mamy sporo. Od kart FC do macierzy SAN, po zwykłe sieciówki, po jakieś dodatkowe zewnętrzne kontrolery RAID czy HBA. Szczególnie będą nas interesować pewnie sieciówki, żeby zwiększyć przepustowość dostępu do tych dysków. Standardowo mamy gigabit, ale bardzo często będziemy chcieli pewnie myśleć o 10 gigabitach czy 25 z pomocą dodatkowej karty. Możemy też dodać do serwera dodatkową kartę na dyski M2, żeby nie zajmować dysków z przodu. Na takiej karcie PCI możemy zrobić sobie RAIDa 1 i tam postawić wirtualizator czy system operacyjny i wtedy wszystkie sloty z przodu mamy na duże 3,5 calowe dyski. Poza tymi klasycznymi slotami PCI mamy jeszcze slot OCP i tutaj możemy właśnie wrzucić sieciówkę od 10 gigabitowych przez 25 gigabitowe i nawet jeszcze wolniejsze gigabitówki. Pełną listę tych sieciówek znajdziecie w naszym konfiguratorze online. Przechodząc do tyłu serwera widzimy zasilacze, sloty na karty PCI, kartę ścią OCP, zintegrowaną dwuportową sieciówkę, osobny port do zdalnego zarządzania iDRAC, 2 porty USB, serial i VGA do monitora. Widzimy też diodę, którą możemy zdalnie włączyć, a dodatkowo ta dioda też świeci się na pomarańczowo sama z siebie, jeśli serwer wykryje jakieś błędy. Zasilacze możemy mieć 2, 750 lub 1100 W. Oba warianty są hot swapowe, czyli w przypadku awarii jednego zasilacza maszyna będzie pracować dalej, a wymiankę można wykonać na gorąco bez wyłączania sprzętu. Podobnie jak w innych Dellach mamy tu iDRAC'a 9. generacji i zdalne zarządzanie jest dostępne w poziomie Basic, Express, Enterprise i Data Center. My jednak oferujemy te serwery przynajmniej z iDRAC'iem wersji Enterprise, żeby mieć dostęp do zdalnej konsoli. O tym, co można w iDRAC'u sprawdzić, zrobić, ustawić, jak zresetować hasło, opowiadamy w innych filmach, więc jeśli Cię to interesuje, zerknij na kanał. Serwer jest kompletny z kilkoma rodzajami szyn. Jedne tak zwane serwisowalne pozwalają na kompletne wysunięcie serwera z szaferak, drugie nieserwisowalne na jedynie częściowe. W przypadku tego sprzętu szczególną uwagę warto zwrócić na wagę. Po obsadzeniu 24 dyskami robi się naprawdę ciężki, więc przy montażu zdecydowanie warto robić to w 2 osoby, a najlepiej zaplanować też szafę, która będzie miał odpowiedni zapas na kable z tyłu, no i dostęp serwisowy. Dzięki ogromnej liczbie zatok na dyski 3,5 calowe jest to najlepsza opcja dla firm, które magazynują ogromne ilości danych. Najchętniej wybrałbym go do backupów, archiwizacji, monitoringu albo w mocniejszej konfiguracji do TrueNASa, ZFS-a, CEF-a czy repozytoriów danych albo jakąś mocniejszą wirtualizację. Wszędzie tam, gdzie w minimalnej przestrzeni rack chcemy upchnąć maksymalnie dużo dysków. Jeśli ktoś szuka serwera do takiej zwykłej, typowej wirtualizacji na SSD, to 740 XD czy 750 może być bardziej uniwersalnym wyborem. Jeśli ktoś szuka maszyny pod GPU, to też celowałbym w inny model. A jeśli ktoś potrzebuje mega NASa w 2U, to ten serwer jest dokładnie dla Ciebie. Sprzęt ten i wiele innych mamy na stanie tutaj w Poznaniu. Jeśli jesteś zainteresowany, zerknij na naszą stronę internetową. Mamy w niej pełny konfigurator, który pozwoli Ci stworzyć idealny zestaw dla Twoich potrzeb. Albo jeśli nie czujesz się pewnie z samodzielną konfiguracją serwera, odezwij się do nas mailowo lub telefonicznie. Chętnie pomożemy za darmo i niezobowiązująco przedstawimy ofertę na sprzęt maksymalnie pasujący do Twoich potrzeb. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie tego serwera, śmiało pisz w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.